Cześć, jestem Kamil, witam na kanale Gorilla Project Car. Dzisiaj wracam do zmagań z Astrą i dzisiaj planuję złożyć cały tył. W sensie cały tył. Założyć zderzak i lampę. Mam nadzieję, że to się uda i to pomoże trochę przesunąć ten projekt dalej. Natomiast mam jeden problem, żeby to nakręcić, bo żeby złożyć to ja mogę sobie to zrobić, ale żeby to nakręcić i Wam pokazać, to muszę trochę tu poprzestawiać i ostatnio dosyć sporo się zmieniło. Więc pozwólcie, że Wam zaprezentuję. Pomalowałem ścianę, postawiłem regały i już je zapełniłem. Miejsca trochę brakuje mimo wszystko w dalszym ciągu. Jest jeszcze cały jeden, że tak powiem, magazyn z częściami, narzędziami i tak dalej. A ja już nie mam gdzie tego wszystkiego układać. Tu jest jedna półka, ta, którą dokładnie pokazałem, z samych części do golfów, jety i golfów Piotrka, które robimy, ten projekt Karat. I przez to, że właśnie Wam to pokazuję, co tu się dzieje, to nie mogę za bardzo tego odcinka wyrzucić, zanim wrzucę odcinek o tym, jak on to przywozi. Co jeszcze? Ćwiara do remontu blacharskiego jety białej. A to poznajecie? Nie wiem, czy ktoś jest nowy, czy nie, ale to jest moja jeta, w sensie była moja jeta. Sprzedałem ją Piotrkowi i właśnie ją przywiózł. Jest trochę mniejsza niż jak sprzedawałem, ale tak, to jest silnik, który kiedyś był moim silnikiem. Jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, to mamy tutaj cały czas ten sam silnik, czyli 1.6, nie pamiętam, CK, GU, coś takiego, chyba GU, tak, 1.8 GU, czyli silnik 1.8 benzyna na gaźniku, który jest wyciągnięty z Karata, a tamten drugi to jest właśnie chyba CK, czyli 1.5 diesel z Golfa 1. I proszę napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć projekt Golfa 1 czy nie. Bardzo chętnie się dowiem. Mamy opcję złożenia takiego samochodu. Trzeba mu zrobić, jest goła karoseria, trzeba zrobić w niej blacharkę i później zacząć to wszystko składać i wyszedłby może fajny klasyk. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani czymś takim w komentarzach i tyle. Więc ustawiam Was, zaczynam sprzątać, co pewnie zrobi jeszcze większy bałagan. I wtedy mogę zacząć stawiać Astrę na kołach i przesunąć ją trochę do przodu, tak żebyśmy mogli nad nią popracować.
coś opowiem, bo w sumie to mam taki problem, że albo tylko gadam, albo tylko coś robię i nie gadam. I wtedy te filmy są strasznie monotonne. Hamulce, które widzieliście, są w stanie agonalnym i oczywiście, że będą zmienione, więc też będzie odcinek o tym, natomiast to będzie ostatnia rzecz, jaką będę robił. Nie chcę teraz zmieniać hamulców, wydawać na nie kasy, żeby auto, nie wiem, powstało następny miesiąc, 2, 3 i zanim ja zdążę się przejechać na tych hamulcach, to one znowu będą do wymiany. No sami widzicie, jak ten samochód odpala. On chce żyć. Jeżeli ktoś uważa, że nie opłaca się ratować tej Astry, napiszcie to w komentarzu. Ja to dobrze wiem. Ten samochód kosztował mnie już tyle, że mógłbym kupić 3 w takim samym stanie. Więc jakby choruję na ten problem typu będę ratować wszystkie auta świata. Choćby nie wiem jak nieatrakcyjne dla YouTube'a były. Natomiast wydaje mi się, że ten samochód ma specjalne miejsce w moim sercu ze względu na to, że naprawdę uważam, że uratował mi życie. I mówię to dlatego, że moim drugim samochodem wtedy była Jetta, która przy tym samym wypadku nie stałbym tu pewnie. W tej chwili tylko zakładamy tył. Tak naprawdę nie wiem, gdzie jest tylna lampa. Mam nadzieję, że w bagażniku. Jeszcze nie sprawdziłem. No ale co? Idziemy walczyć dalej. Teraz już możemy się zajmować Astrą. Wspaniałym samochodem. Wiem, że każdy o takim marzy. Astra będzie musiała teraz wrócić na swoje miejsce, żeby zrobić przestrzeń z przodu. Zresztą skończyliśmy pracować nad tyłem. Mega się cieszę, dlatego że to jest jakby połowa auta skończona. Na zewnątrz oczywiście nie mówię o wnętrzu. Teraz został przód. Są rzeczy, po których widać, że samochód jest wypadkowy.
Na przykład to, że jest źle spasowane w tej chwili tam z tyłu klapa bagażnika. Ćwiartka akurat wygląda fenomenalnie, natomiast na górze jest lekkie wgniecenie, które też było spowodowane tym przewróceniem się samochodu. No niestety, to nigdy już nie będzie samochód bezwypadkowy, o tym trzeba wiedzieć. Progi są porobione, wszystko jest porobione, tak naprawdę auto działa. Widzieliście jak odpala, wszystko jest z nim ok. Mega się cieszę, dajcie znać co myślicie o projekcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!